W samym centrum Rzymu, z dala od zgiełku ulic, znajduje się zielona oaza spokoju, ogrody Borghese. To miejsce, gdzie historia spotyka się z naturą, oferując mieszkańcom i turystom chwilę wytchnienia. Ogrody Borghese położone są tuż obok Piazza del Popolo, jednego z najsłynniejszych placów Rzymu. Stąd rozchodzą się trzy główne ulice miasta, tworząc tzw. tridente, czyli trójząb. Każda z tych ulic ma swoje unikalne cechy i prowadzi do innych ważnych punktów miasta. Via del Corso jest główną arterią zakupową Rzymu, pełną sklepów znanych marek, kawiarni i historycznych pałaców. Na samym końcu znajduje się Piazza Venezia i ołtarz ojczyzny, a atrakcjami, które miniemy po drodze, na pewno będzie Palazzo Doria Pamphili z dziełami Caravaggia oraz Palazzo Cipolla, gdzie udało nam się zobaczyć na żywo Białe Ukrzyżowanie, arcydzieło Chagalla. Drugą z ulic jest Via di Ripetta, znacznie spokojniejsza, pełna małych galerii sztuki. Via del Babuino prowadzi do Piazza di Spagna, czyli schodów hiszpańskich, jednego z najbardziej rozpoznawalnych punktów miasta. Tridente to jedno z najważniejszych miejsc w Rzymie, łączące zakupy, sztukę, historię i architekturę. Spacerując tymi ulicami, można poczuć zarówno wielkość wiecznego miasta, jak i jego codzienne życie. Piazza del Popolo, czyli Plac Ludu, to miejsce o bogatej historii. W centrum placu wznosi się egipski obelisk Flaminio, sprowadzony do Rzymu w X roku przed naszą erą przez cesarza Augusta. Plac otaczają imponujące budowle, w tym bliźniacze kościoły Santa Maria in Monte Santo i Santa Maria dei Miracoli. Po zrobieniu kilku kroków z Piazza del Popolo znajdujemy się w ogrodach Borghese. To prawdziwe zielone płuca miasta, rozciągające się na powierzchni ponad 80 hektarów. Zostały zaprojektowane w XVII wieku na zlecenie kardynała Scipione Borghese, siostrzeńca papieża Pawła V. W ogrodach możemy podziwiać niezliczoną ilość roślin, mnóstwo rzeźb i fontan. To idealne miejsce na piknik, jogging czy spokojny spacer. Park jest tak ogromny, więc spacerowanie może zająć nawet kilka godzin. Można wypożyczyć rowery, elektryczne hulajnogi, a nawet rikszę. To świetny sposób zwiedzania bez zmęczenia i dotarcie w bardziej odległe zakamarki. W sercu ogrodów znajduje się Galeria Borghese, jedno z najczęściej odwiedzanych muzeów w Rzymie. Niestety nie udało nam się wejść do środka, ponieważ bilety były wyprzedane na kilka tygodni przed naszym przyjazdem. Dlatego, jeśli planujecie odwiedzić Galerię Borghese, pamiętajcie o wcześniejszej rezerwacji biletów online. To pozwoli Wam uniknąć rozczarowania i w pełni cieszyć się tym wyjątkowym miejscem. Ogrody Borghese to nie tylko zielona oaza w centrum Rzymu, ale także miejsce pełne historii i kultury. Jeśli podobał Wam się ten film i chcecie odkrywać z nami kolejne zakątki świata, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Do zobaczenia w kolejnej podróży. Trzymajcie się. Cześć!